Witam serdecznie. Od 23 sierpnia do 23 września 2023 roku mamy czas zodiakalnej Panny. Władcą tego znaku jest oczywiście Merkury i on zajmuje się rozporządzeniami tego znaku i tak się stało, że jest właśnie u siebie. I tak wygląda nasz kosmogram. To właśnie jest nasz Merkury. Doskonale się dzieje i jeden z najwspanialszych okresów, dlatego że możemy sprawdzić się przede wszystkim duchowo. Możemy naprawić to wszystko, to co żeśmy zaniechali, czy też zlekceważyli. Jest to czas, nazwijmy, działań, które pomogą nam znaleźć się w tym nowym roku w Wadze. Bo wiemy, że w Wadze rozpoczyna się nowy rok i musimy się do niego przygotować w całym bukiecie i w całym wachlarzu naszych przede wszystkim wydarzeń, ponieważ planety mają swoje zwyczaje i Merkury pod koniec tego miesiąca wchodzi w retrogradację i możemy wykorzystać te wszystkie nasze błędy do ich zlikwidowania. A to jest bardzo ważne, ponieważ kwadratura jest także Wenus z Jowiszem. I tutaj powinniśmy się mocno zastanowić nad jedną rzeczą. Czy opłaca nam się czasami zbyt jaskrawie coś powiedzieć i zbyt, nazwijmy to, buntowniczo. Pamiętajmy o tym, że Uran jednak z Jowiszem są bardzo blisko siebie i one też potrafią stworzyć zupełnie inną atmosferę, jakbyśmy chcieli albo byśmy się spodziewali, że tak będzie. A Jowisz z Uranem coraz bardziej się bratają, mało tego i jeszcze w dodatku robią swoje działania, a Uran jest wyższą oktawą Merkurego, czyli może doprowadzić do działań, które są oczywiście mocno eksponowane, nazwijmy to tak, i czeka nas przede wszystkim to, co nazywamy nowym światem, czy nowym zachowaniem, czy też nowymi perspektywami dla nas, dla naszego życia i powinniśmy z tego bardzo mocno skorzystać, dlatego że jest szansa odnowienia siebie i zbudowania siebie w tym nowym świecie w taki sposób, jaki my chcemy, a nie w taki sposób, jaki nam zostaje narzucony. Jest to tylko metoda kontemplacji, medytacji, czy też modlitwy, czy zastanowienia się nad tym, co robisz. I to są najważniejsze rzeczy. Oprócz tego Pluton ma świetne układy z Merkurem, bo w trygonie jest i także Uran jest w trygonie z. To wszystko sprzyja bardzo łatwemu zrozumieniu, a właściwie zaakceptowaniu wszystkiego, co się wokół nas wydarza i stworzenia korzyści dla siebie, a nie stawiania jakiegoś oporu. Ja już mówiłem o tym Merkurem retrogradującym i bliskości Marsa. To też daje nam łatwość pojmowania tych wszystkich frazesów,
które do nas dochodzą. No i Saturn w dodatku jest w rybach, który wstrzymuje i daje nam taki gaz hamulec, ale już możemy zaakceptować szybciej niż parę miesięcy wstecz. To wszystko daje nam inny impuls do realizacji tego planu, jaki sobie wyznaczyliśmy w tej rzeczywistości. Pamiętajmy, że ten okres jest pod znakiem Panny. Tej higieny naszego umysłu i higieny tego działania. Dlaczego? Merkury jest przecież władcą układu nerwowego, który jest najważniejszym układem w naszym życiu. Większość wszystkiego, co się wydarza się akurat pod tym patronatem tej planety. Czyli wszystkie choroby, wszystkie to, co mówimy, jak się komunikujemy, wszystkie gesty nasze są w układzie nerwowym. I są one podłączone pod niego. A także pod Urana, który zmienia w nas pewne przyzwyczajenia, które moglibyśmy wykorzystać lub też zaprzestać używania ich do celów tak zwanych niepożądanych. I to jest najważniejsza historia, która jest związana z tym czasem. Nasze panny urodzone w tym okresie powinny powstrzymać się od swojego słownictwa, tego niewybrednego i tej krytyki. Pamiętajcie o tym, że najważniejszą rzeczą jest wiedzieć. Wśród was jest najwięcej noblistów i musicie o tym pamiętać, ale wiedzieć, a znać, poznać, to dwie małe różnice, może źle wyjaśniłem, ale chodzi o to, że szczegół nie jest tak ważny i nie jest tak komfortowy. Strefa komfortu, która jest dla was przygotowana i dosyć potężna, wy nie wykorzystujecie, a zajmujecie się pedanterią jakiegoś punktu i tracicie czas i Chronos was wtedy bardzo mocno chłosta i robi z was po prostu, no nazwijmy, niedorajdy życiowe, mówmy językiem otwartym, a nie potraficie dojść do tego, że możecie zostać wykładowcami, profesorami i uczyć nas właściwie odpowiedniego zachowania, odpowiednich cech, które macie w sobie, tylko wam się nie chce, bo no trudno, ale nie jesteście znakiem, który zbyt chętnie chce zajmować się czymś wielkim. Zajmujecie się bardzo dokładnie, ale szczegółem, który ten szczegół jest bez znaczenia dla środowiska, czy dla całej tutaj społeczności, bo pamiętajmy o tym, że żyjemy w zbiorze. Zbiór, który składa się z iluś tam set osób, czy tysięcy, czy państwa, czy świata i wy jesteście jednym z ogniw, które trzyma to wszystko w reżimie, ale jeżeli będziecie szczegółowo badać, co to jest atom, który już dawno odkryto i dlaczego on zachowuje się tak, a w dodatku, że jest tym atomem krzemu, gdzie powstała Dolina Krzemowa, gdzie jest taka teoria, że świat składa się tylko wyłącznie z krzemu, że pamięć jest krzemowa, że krzem pomaga także w likwidacji chociażby najbardziej niebezpiecznego znaku, który jest, no co tu ukrywać, ale blisko, bo po sekstylu z wami, czyli raka. I to wszystko daje wam możliwość zrozumienia, ale chcecie wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Nie wasza w tym sprawa. Sprawa jest po to, żeby odkryć dalsze poziomy, czy też dalsze historie, które są tak odległe, ponieważ świat jest i mózg tylko
w 5, góra do 15% jest zaangażowane, a co z resztą? I do Was należy tutaj ta higiena, bo większość z Was to lekarze, większość z Was to specjaliści wysokiej rangi matematycy. Ci wszyscy którzy wiedzą i się dzielą tą wiedzą, ale niektórzy z Was zatrzymują się na poziomie, powiedzmy, mniej niż 0. I to właściwie przekaz do wszystkich panien i innych znaków też, bo możecie mieć ascendent w pannie, możecie mieć wyeksponowany zbiór planet w pannie, możecie mieć sektor panny zaatakowany. Tych sposobów jest tysiące, dlatego astrologia jest tak przepiękną wiedzą, ale życzę wszystkim pannom i tym ascendentowym, i tym solarnym, które teraz, i tym lunarnym, które też bywają, wielkiego sukcesu. Nie zajmujcie się tą drobiną, lecz tą wielką skałą i unieście ją w swoim intelekcie lub ją rozwalcie. Nieistotne. I wtedy otrzymacie pył i z tego pyłu można robić nanotechnologię, a w tej technologii można znaleźć tak wiele pięknych rzeczy. I budujcie świat, przekroczcie tą swoją barierę dźwięku, tą strefę komfortu i życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, a finanse same się znajdą wtedy, kiedy przekroczycie tą strefę, kiedy znajdziecie ujście, a nie zajmujcie się tym, co najprostsze, czyli tym, żeby komuś coś zabrać i nie dać siebie nic. A pamiętajcie o tym, że najprościej jest komuś coś odebrać, zabrać. Po co? Jak możecie zbudować coś piękniejszego, większego w tym samym czasie. Zróbcie to i budujcie świat od nowa, bo świat wymaga od tego, od Was to Uran, to Jowisz, to te wszystkie planety i ten Merkury retrogradujący chce, żebyście zrobili to wszystko w tej przestrzeni. Do zobaczenia i zapraszam Was na dalsze tutaj moje wypowiedzi, między innymi o pannach. Przede wszystkim dzisiaj zajmujemy się tymi wyborami, ale wybory są jeszcze, mamy czas, ale też należą do Was. Także bardzo dokładnie i wnikliwie analizujcie każdy szczegół życia, tylko nie traćcie czasu, tylko szybkie decyzje. Nie musicie tak dużo wiedzieć. Świat się nie zawali. Ciągle postępuje do przodu, a Wy odkrywajcie go. Bądźcie Kolumbami, bądźcie tymi, którzy prowadzą nas przez to trudne życie, bo jesteście lekarzami, matematykami, wspaniałymi ludźmi, a niszczycie sobie, jeżeli nie zdobędziecie tego, swoje życie. Jesteście tymi, którzy tworzą całe rzemiosło tego świata. Wszystko, co zbudowaliście, żeby nie poszło w niwecz. Życzę Wam tego, żebyście pozostawili coś potomnym po sobie. Nie zgliszcza. To jest najważniejsze. Do zobaczenia w następnych opowieściach. No i cóż mogę powiedzieć? Niech Was Bóg prowadzi. Do zobaczenia jeszcze raz.